Kiedy Ojciec Święty Franciszek poinformował mnie o tej nominacji na archipresbitera Bazyliki Matki Bożej Większej, muszę powiedzieć, że bardzo się ucieszyłem i pomyślałem sobie, że to jest piękne ukoronowanie długoletniej pracy tutaj w Stolicy Apostolskiej na służbie Piotra naszych czasów. Bo trzeba wam pamiętać, że znajdujecie się w bazylice szczególnej. Po pierwsze, jest to najstarsza świątynia maryjna nie tylko w Rzymie, ale w całym zachodnim chrześcijaństwie. Ojciec Święty, kiedy mi komunikował swoją wolę nominacji na archipresbitera w tej bazylice, powiedział: ta bazylika musi pozostać wierna swojemu pierwotnemu powołaniu. Ma być ciągle pięknym sanktuarium maryjnym, matką wszystkich sanktuariów maryjnych w Kościele katolickim. Bo to najstarsza świątynia maryjna. Pochodzi z czasów papieża Liberiusza, połowa IV wieku. Proszę sobie wyobrazić, na tym miejscu Maryja odbiera cześć ze strony wiernych już od XVI wieków. Muszę się przyznać, że ile razy wchodzę do tej bazyliki, to wchodzę z drżeniem serca. Ile pokoleń tutaj czciło Maryję. Dla ilu pokoleń Maryja była przewodniczką do Chrystusa. A więc papież Liberiusz, pamiętacie tę legendę, tradycję, że Maryja sama upomniała się jak gdyby o tę świątynię. Kiedy w śnie ukazała się papieżowi Liberiuszowi i równocześnie patrycjuszowi rzymskiemu Janowi, zapragnęła mieć tutaj w Rzymie, w stolicy chrześcijaństwa, swoją świątynię. Co więcej, wskazała miejsce, gdzie tę świątynię należy zbudować. 5 sierpnia około 351 roku na wzgórzu Eskwilińskim, to jest najwyższe wzgórze pośród wzgórz rzymskich, w miesiącu najgorętszym, doświadczamy tego w tych dniach, na tym miejscu pojawił się śnieg. Stąd nazwa Matka Boża Śnieżna. Pod tym imieniem ten obraz jest czczony w wielu krajach świata. Niestety ta świątynia liberiańska trwała tylko przez kilkadziesiąt lat. Na początku V wieku papież Sykstus III na tym samym miejscu wybudował świątynię, której trzon trwa do dzisiaj. To jest ta nawa główna, przez którą wchodziliście do tej bazyliki. Gdyby spojrzycie, później będziecie zwiedzać, spojrzycie na mozaiki wzdłuż nawy głównej, a później na mozaiki na łuku nad wielkim ołtarzem. To są mozaiki z V wieku, z czasów Soboru Efeskiego, który, jak wspomniał ksiądz arcybiskup, ogłosił dogmat o Maryi jako Matce Boga, Theotokos. Bogactwo historii. Ja ciągle mówię, że ta bazylika to jest kopalnia, w której ciągle na nowo odkrywamy coraz to nowe bogactwa. Ale pierwszym i najważniejszym bogactwem jest ona, Maryja. Oczywiście Maryja,
która ciągle związana jest z Chrystusem. Ksiądz arcybiskup bardzo pięknie wam opisał wymowę tej ikony. Ja chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jeden szczegół. Być może rzadko się o nim mówi. Na oczy Matki Bożej. Jest coś takiego, co by można było nazwać mistyką ikon bizantyjskich. Właśnie oczy. Wielkie oczy, które na nas patrzą. Mówią, że to nie tylko my patrzymy na ikony, ale jeszcze bardziej ikony na nas patrzą. I jak ważne jest właśnie, aby dzisiaj, kiedy przychodzicie do tej bazyliki, która jest jej domem, aby ten jej wzrok Matki spotkał się z waszym wzrokiem, żeby te dwa spojrzenia się spotkały. Bo wzrok, spojrzenie Matki ma niezwykłą moc przemiany życia swoich dzieci. Pozwólcie więc, żeby ten wzrok Matki przeniknął was do głębi, wasze serca, wasze życie. Żebyście po tym spotkaniu z Matką w tej bazylice powrócili inni. Bardzo dużo można byłoby mówić na temat tej bazyliki. Najstarsze sanktuarium maryjne w Kościele. Oprócz tego skarbu, jakim jest wizerunek Maryi, Salus Populi Romani, ocalenie ludu rzymskiego, jest też tutaj drugi skarb, zresztą ściśle z Maryją związany. Relikwia żłóbka. I pamiętajcie, że to jest bardzo ważny szczegół, jak bardzo mariologia jest chrystologiczna, prowadzi do Chrystusa, również w tajemnicy narodzenia. Ta relikwia przywędrowała tutaj do Rzymu i do tej bazyliki. Wyobraźcie sobie, w VII wieku patriarcha jerozolimski Sofroniusz posłał ją do Rzymu, ponieważ tam w Palestynie wówczas, czy na terenie dzisiejszej Palestyny, zaczęło się robić coraz bardziej niespokojnie. Aby uchronić tę relikwię, posłał ją papieżowi Teodorowi w VII wieku. I od tego czasu ta relikwia jest tutaj, w tej bazylice. Stąd przez wieki tę bazylikę Matki Bożej Większej nazywano Betlejem Rzymskim. Tutaj, w tej bazylice, papieże przez wieki odprawiali Eucharystię w Boże Narodzenie. Tutaj zrodziła się tradycja mszy świętej pasterskiej odprawianej o północy w Boże Narodzenie. Można powiedzieć, że w tej bazylice przy relikwiach żłóbka Boże Narodzenie trwa cały rok. Stąd też nazwa przez wieki używana, stosowana do Matki Najświętszej, Matka Boża u żłóbka. Betlejem Rzymskie, Matka Boża u żłóbka. Proszę sobie wyobrazić, że od VII wieku w Betlejem nie było relikwii żłóbka. I dopiero 2 lata temu Ojciec Święty Franciszek polecił, aby podarować kustodii Ziemi Świętej relikwiarz z małą cząstką relikwii żłóbka. Pamiętam, przyjechała wówczas delegacja z Ziemi Świętej, z Betlejem
I zabrano tę relikwię ku wielkiej radości wiernych, zwłaszcza w Betlejem. Znajduje się ona w kościele świętej Katarzyny obok Bazyliki Narodzenia Pańskiego. Po 1300 latach relikwia żłóbka wróciła do Betlejem. I wreszcie jeszcze jeden szczegół. Razem z relikwią żłóbka czczoną w tej bazylice są także relikwie świętego Hieronima. Te dwie relikwie przywędrowały do Rzymu razem. Można by jeszcze wiele odpowiadać, ale z pewnością ksiądz arcybiskup wam ma jeszcze wiele do powiedzenia. Ja sobie, tak patrząc na was, przypominam czasy, kiedy przez wiele lat dane mi było być przewodniczącym Papieskiej Rady do Spraw Świeckich. Spotykałem się z wieloma wspólnotami, ruchami, również z ruchem Światło Życia. I jestem świadkiem, jak wiele dobra rodzi się we wspólnotach, w tych nowych wspólnotach, które są w pewnym sensie owocem Soboru Watykańskiego II. Jak wiele dobrych owoców rodzi się we wspólnotach ruchu Światło Życie, domowego Kościoła. Jak bardzo potrzebne są te wspólnoty. Są miejscem odrodzenia, są miejscem, które dają człowiekowi nową nadzieję. Kiedyś Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział o młodych: wy jesteście nadzieją Kościoła, wy jesteście moją nadzieją. I te słowa wielokrotnie powtarzał do członków ruchów kościelnych, do członków nowych wspólnot. Wy jesteście nadzieją Kościoła, bo jesteście Kościołem żywym, jak to wam pięknie pokazał dzisiaj w homilii ksiądz arcybiskup. Jeszcze ostatnia myśl, którą się chciałem z wami podzielić. Związana właśnie z tym dniem dzisiejszym, Maryja, Boże Narodzenie. Ojciec Święty Jan Paweł II bardzo często używał tych dwóch wyrażeń. Uczyć się Chrystusa i uczyć się Kościoła. Ja myślę, że ten wasz pobyt w Rzymie, pomimo uciążliwości tego upału, jest dla was jakąś wielką szkołą, maryjną szkołą. Uczenia się Chrystusa przede wszystkim. Bo Chrystusa trzeba się uczyć ciągle na nowo, bo ciągle Go za mało jest w nas. I ciągle na nowo trzeba uczyć się Kościoła, aby ten Kościół coraz bardziej kochać, taki jaki jest. Bo wszelkie zmiany Kościoła zaczynają się od nas, od naszego serca. Kiedyś matka Teresa, ktoś zapytał, dziennikarz zapytał matkę Teresę, co należy zmienić w Kościele? Bo dzisiaj to jest moda taka, żeby zmieniać, wszystko zmieniać w Kościele. Co należy zmieniać w Kościele? Co się ma zmienić w Kościele? Bardzo wymowna była odpowiedź matki Teresy z Kalkuty. Przede wszystkim musimy się zmienić, ty i ja. To jest prawdziwa reforma Kościoła. Reforma, którą nam wskazują święci. Tacy święci, jak święta matka Teresa z Kalkuty, jak święty Jan Paweł II. Życzę wam więc, abyście pod
tak znakomitym przewodnictwem księdza arcybiskupa Grzegorza, za niedługo kardynała, w czasie tych rzymskich rekolekcji naprawdę uczyli się coraz bardziej i ciągle na nowo Chrystusa. I abyście się coraz bardziej, ciągle na nowo uczyli Kościoła i ten Kościół coraz bardziej kochali. Dzięki. A księże, na pamiątkę tego waszego pobytu tutaj, w tym miejscu, jak mówił Jan Paweł II, gdzie bije serce maryjne Kościoła, to jest obrazek pamiątkowy z tej mszy świętej inauguracyjnej, ikony z podpisem Ojca Świętego Franciszka. No to jest